Witam serdecznie i zapraszam na tutorial, w którym opowiem nieco więcej o przestrzeni roboczej programu Adobe InDesign. Widzimy tutaj otwarty program i w najnowszych wersjach jest taka możliwość, by uruchomić logo InDesigna i wtedy InDesign nas przenosi od razu do gotowej naszej przestrzeni roboczej, którą sobie wcześniej wybierzemy albo z predefiniowanych ustawień, albo z ustawień, które sami zapisaliśmy jako własną przestrzeń roboczą. Jeśli chcę wrócić do poprzedniego ustawienia programu, naciskam ikonkę Home. Z tego poziomu mam dojście do różnych rodzajów dokumentów, różnych formatów i mogę po prostu przez jedno kliknięcie od razu powołać nowy dokument. Wrócę do poprzedniego ustawienia. Tutaj mam więcej możliwości ustawień. Otwiera się wtedy okno dialogowe tworzenia nowych dokumentów i mogę wybrać wtedy dokument z przeznaczeniem do druku, do sieci, na urządzenia mobilne i te dokumenty, które wcześniej zapisałam jako predefiniowane własne formaty. Mam również możliwość skorzystania z poradników InDesigna, czyli takich krótkich tutoriali, jeśli by była taka konieczność. Mogę z poziomu tego obszaru roboczego programu otworzyć jakikolwiek dokument. Przejdźmy do ustawień naszej przestrzeni roboczej i tutaj widzimy, że tak jak już wspomniałam, mamy predefiniowane przestrzenie robocze przez Adobe InDesign, natomiast te nad kreską są to przestrzenie, które sami stworzyliśmy i taką mamy, na przykład moja przestrzeń to jest ta przestrzeń, którą ja sobie stworzyłam, wyjmując z okna wszystkie potrzebne panele, grupując je i umieszczając przy prawej krawędzi ekranu. Gdy pojawi się niebieska lamówka, ja mogę ten zbiór paneli zadokować po prawej stronie. Jeśli bym chciała na przykład powołać panel glify, skąd mam dostęp do wszystkich znaków, jakie projektant danego kroju pisma zaprojektował, tak też mogę zrobić i mogę go przypiąć z drugiej strony mojego obszaru roboczego, też posługując się tą niebieską lamówką. Mogę oczywiście ten panel zwęzić do takiej postaci. Panel narzędziowy, który jest dostępny, tak jak wszystkie panele z menu Window, to jest panel Tools, narzędzia, mogę ustawić albo w formie dwóch rzędów, albo w formie jednorzędowej. Ja wolę dwa rzędy, więc tak też ustawimy. Najbardziej potrzebne panele do pracy można sobie dobrać indywidualnie. Ja dobrałam tutaj Pages, czyli strony, styl znakowy, style akapitowe. Dla wygody pracy mogę ten panel przesunąć pod style znakowe. Następnie mam panel informacje, próbki, linki, oblewanie tekstem i wątek. I taką przestrzeń roboczą my możemy zapisać w naszym całym dokumencie i w naszym całym programie jako właśnie moja przestrzeń lub pod jakąkolwiek nazwą, jaką sobie wybierzemy. Ten zapis przestrzeni spowoduje zapisanie ulokowania wszystkich paneli w ten właśnie sposób, jaki myśmy tutaj zrobili, czyli wszystkie panele po prawej stronie są przyczepione do obszaru roboczego i tutaj mamy panel glify i panel narzędziowy. W tej postaci moja przestrzeń zostanie zapisana, jak również moje menu. A co to jest moje menu? Mianowicie idę do edycji i wybieram pozycję menu. Ja mogę teraz spowodować, by wszystkie opcje, które występują
w moim programie zostały włączone tutaj kliknięciem w oczko lub wyłączone. Jeśli ja nie chcę, żeby w panelu plik było polecenie Save, czyli zapisz, ja mogę wyłączyć widoczność tego oczka. I Save As na przykład też, chociaż nie polecam oczywiście, ale to jest tylko dla przykładu. Klikam OK i zobaczymy, że już tutaj wśród tych poleceń nie ma polecenia zapisz i zapisz jako. Powróćmy do naszego menu, oczywiście włączymy te podstawowe polecenia. Ja mogę również ustawić najważniejsze polecenia tak, by były bardzo czytelne wśród wszystkich innych poleceń. Mianowicie mogę dobrać dla nich odpowiedni kolor, by się wyróżniały. Na przykład dla zapisu mogę wybrać kolor czerwony i dla zapisu jako również czerwony, a dla zapisu umieść mogę wybrać inny rodzaj, na przykład pomarańcz. Klikam OK i zobaczmy, jak się będzie prezentowało menu File. Widzę, że teraz mam bardzo wyraźne zaznaczenie tych właśnie wybranych opcji i łatwiej jest je znaleźć pośród wszystkich innych. To jest bardzo przydatne polecenie i dostępne jest ono w edycji menu. Te ustawienia mogę zapisać jako własne ustawienia, na przykład moje ustawienia menu. I klikam OK. I teraz z tej rozwijalnej listy mogę zawsze wybrać właśnie tę opcję. Jeśli nie będą potrzebne takie ustawienia, oczywiście mogę je zlikwidować klawiszem Delete. Chciałam jeszcze zwrócić uwagę na to, że jeśli ja w czasie pracy będę używać różnych paneli i one będą rozsypane po całym moim obszarze roboczym, ja mogę jednym kliknięciem zresetować przestrzeń do ustawień takich, jakie zapisałam. Jeśli ja poczynię wszystkie te ustawienia przy zamkniętych dokumentach, wówczas każdy nowo otwierany dokument będzie miał przypisaną właśnie tę przestrzeń roboczą z takimi ustawieniami, jakie wybraliśmy i jakie zapisaliśmy w naszym zestawie przestrzeni. Mogę również zlikwidować przestrzeń roboczą, której nie chcę, wybierając polecenie Delete Workspace. Usuń przestrzeń i mogę wybrać, którą chcę zlikwidować. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na moje kolejne tutoriale.